Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Peru. Mamy piękny dzień, grzeje od samego rana. Tutaj blacha gorąca, można jaja smażyć. My dzisiaj na śniadanie nie wstaliśmy, kucharz nasz przyszedł, budzi nas. Ja Nie, wstałam, dzisiaj nie... przepraszam. Byłaś na śniadaniu? Byłam, wiedziałam co jest. I co było? No, dzisiaj było inno, pan mi pokazał, powiedział, że inne, bo ja też mu pokazałam, że nie. On mówi dzisiaj, że inne. Nie, to ten niemowa pan. No ale popatrzyłam, no i oczywiście zupa mleczna, jakby napój ryżowy z cynamonem i z cukrem, dużą ilością cukru. I do tego dzisiaj, zgadnij, nie bułka, a Jabłko. makaron jak do spaghetti, tylko oddzielnie podane, więc ludzie musieli też zanieść swoje miski. Czyli najgorzej, można było się najeść. Dzisiaj tak, jakby się to połączyło, tak jak, ale oni wszyscy tu jedli to oddzielnie. Jakaś niewielka społeczność na trasie. Czy my się tutaj zatrzymujemy? Na to wygląda. Ten niebieski budynek na środku to nawet, podejrzewam kiedyś, ale był hotel, bo jest tam napisane. Wygląda na to, że będziemy coś zabierać. Jakieś skrzynki widzę na brzegu. I też otworzyli tutaj, widzicie, włazy pod burtę, coś pod burtę. Pod pokład będziemy coś ładować. Ale zwróćcie jeszcze uwagę na kolor tej rzeki, zaraz wam coś pokażę. Jakiś jeden stół załadowali i coś jeszcze będzie ładowane. A to co takiego? Kurczę, nie mam pojęcia, a od dołu jakiś kosz, tak mi się wydaje. Może jakieś banany? No nie, banany to by były na kiściach. No ale to już chyba wszystko, bo chłopaki wracają. Wcześniej pokazywałem wam tą stronę rzeki, a po drugiej stronie rzeki tak samo jest jakaś wioska. W czym gotowalibyście jajka na Amazonce? W amazońskiej wodzie, czy lalibyście zwykłą butelkowaną wodę? 6 zł taka butelka, więc trzeba oszczędzać. Nalałem tylko, żeby jaja były zakryte, nie kropli więcej, bo tutaj bardzo mało stopów mamy, więc nie wiadomo kiedy następny stop. Prawdopodobnie za kilka godzin, ale tutaj wczoraj pan nam mówił, że dzisiaj o 9, inny dzisiaj mówi, że o 3 albo 4 po południu, a jak to będzie, to wiecie, to wszystko tutaj jest Wczoraj też mówi, dopiero o 20 jutro. dokładnie, więc zobaczymy jak to będzie. A nam już poszło z 10 litrów wody. Więcej, przecież tam Więc- było 7 A, plus 7, 5 więcej, mieliśmy, to było już 12. już Ty z dokupiłeś 15. wczoraj? No, Z 15 litrów. tak, bardzo dużo wody tym razem nam poszło. Przykryję jaja, żeby się szybciej ugotowały. Wspomniałem wam, żebyście się przyjrzeli, jaki kolor jest tej rzeki. Patrzcie. Znowu wpływamy w inną rzekę. Raczej wpływamy w tą, co cały czas płyniemy. Ale właśnie dopływamy czasami do takich i takie cuda tutaj wychodzą. Wygląda jak kawa z mlekiem, powiedzcie. Delfiny nam skaczą. Ale jakie to było? Takich delfinów to ja nie widziałam. Gdzie one jeszcze? Dawajcie, Ale nie, no dawajcie jeszcze raz. Dawajcie. Idę tam zobaczyć bliżej jeszcze z tyłu statku. Może gdzieś coś się uda złapać. Ale piękne. Ale to były... O, tu się wychyla, jest, ale nie wychylił się za dużo. Może kawałek popłyną za nami. O! No tam się wychyla cały czas, ale nie chce A wyskoczyć. ja widziałam jak oskoczył, w ogóle całkowicie inny delfin niż te, które widzieliśmy do tej pory. No dawaj delfinku, skacz. Jeszcze zrób nam tutaj coś. O jest, dawaj. No nie chce się wychylić mocno. Ale to dziwne, że one mieszkają tak blisko społeczności, bo tak jakby na takich otwartych rzekach, daleko od ludzi, to ich nie widziałam. Cały czas się wynurzają. Tutaj były jeszcze jedne, ale może to i te same. No dawaj kolego, pokaż się jeszcze raz, ostatni, bo już tu tam jest kawałek, ale nie chcę bardziej się wynurzyć. Czasami to tak się wynurzają całe. Jeszcze z tej strony dają... Ale ich dużo! O, pełno ich teraz. No taka godzina, one właśnie lubią takie... O, tam za łódką znowu się jakiś wynurzył. Tak ponoć do 15 delfiny lubią sobie poskakać. Później już odpoczywają. A co, to ktoś jeszcze będzie wsiadał do nas na łódkę? Tam jaki duży! Ale świetnie. O, teraz trochę bardziej. Ale świetnie. Widzicie, ile ich tam jest? No, o, kolejny na środku. O, no wyskocz tak konkretnie jak na filmach, kolego. O, jest, na życzenie wynurzył się. Zobaczcie, ile ich jest. No nie wiem, tak na oko to z 6 myślę. Coś przyhandlowali z naszą załogą i odpływają teraz. Ale dzisiaj zrobiła nam się pogoda, te widoki, no najlepsze jakie chyba podczas podróży po Amazonce mieliśmy. Marcin tutaj zaciąga żaluzje, plandeki. Plandeki do góry. Oni tutaj wywalone mają w te widoki, oni tu pływają. Mało jest turystów. W ogóle tylko my jesteśmy turystami tutaj na tej łajbie. Nawet ci lokalni, to jak z dzieckiem płyną, to jak krzyknęliśmy delfiny, tacy podnieceni, to nawet się nie ruszyli z fotela. No ale dzisiaj ta zieleń, takiej zieleni to nie mijaliśmy chyba na żadnym punkcie Amazonki. Bułki mamy już podgrzane, podgrzały się można powiedzieć na parze od wody z jajek. 2 bułki dla Marii. No i mamy 5 jajek na gorąco, chciałem powiedzieć na twardo ugotowane. A mamy jeszcze kubki takie, para, ucieczka w tropiki, widzicie?
Kolega nam w hotelu mieszkaliśmy w takim, zrobił nam takie kubki, bo wstawiliśmy taki filmik od niego z pokoju, że akurat tam już jesteśmy. On w podziękowaniu tak mu się spodobało, zrobił nam takie kubki. Wspomniałam chyba, jak wypływaliśmy. Tak mi się wydaje o tym, także, Tak. ale bardzo miłe gesty ze strony właściciela. Jajka wyciągnięte z wody się studzą, zaraz będę je obierała i przygotowywała jeszcze resztę do śniadania, a zobaczcie, co dzisiaj Marcin robi. Martinu, pokaż, co ty tam robisz. Biorę sobie właśnie cejrowską koszulę. Ogólnie robię pranie, miałem już wcześniej zrobić pranie wczoraj, ale kupiłem proszek nawet przed wypłynięciem i nam zginął proszek. Wczoraj kupiłem dopiero na rzece mydło, pani pożyczyła nam miskę, taką szczotę, więc szoruję dzisiaj. My wczoraj poimprezowaliśmy z kapitanem i kapitan dzisiaj tak samo, proszę bardzo, ciuchy sobie pierze. Kapitan tutaj siedzi i się zastanawia. Babę ma i sam pierze, bo tutaj moim zdaniem z takich moich obserwacji widać, że społeczeństwo jest takie, że kobieta to dom, praca, w domu pranie dzieci, a mężczyzna zarabia pieniądze, idzie do baru. No i tak się pewnie chłopina teraz zastanawia, co tu się odpieprza. Wcześniej widziałem tutaj chłopak z taką dziewczyną płynie i oni tak w sumie chyba są jakoś z załogi, mi się wydaje. No to też przyniósł 3 miski jej tutaj i ona siedziała i prała, a on sobie na hamaku leżał. Marcin nadal pierze z kapitanem łajby, a ja przy okazji zrobiłam już kanapkę. Mamy cebulę, czosnek pokrojony, mamy ketchup też, trochę ziół prowenzalskich, jakiegoś oregano dałam i soli. No jeszcze do tego wleci jajeczko. Zagrzebałam głębiej w torbie i znalazł się majonez. Marcin mówił, że poczeka na obiad, bo zrobiła nam się prawie 11 godzina, ale ja majonezu sobie nie żałowałam. Wolę zjeść moją kanapkę niż ten obiad stąd. Coś mi się tu rozpadło. Pranie zrobione, tam wisi, Mari już zajada kanapę. Wchodzi ładnie, widzę tam czerwono, to pewnie ketchupu nawalone. Aha, Majonez też? otworzyłam. Znalazłam właśnie, naszukałam się, ale... A ja mam tutaj Michę, idę oddać, ale mam w sumie coś, wpadłem na jakiś pomysł. W podziękowaniu pani dam takie 2 paczki ciastek. Señorita, muchas gracias. Gracias. Aki? Wzięli. Wczoraj jeden chłopak nie chciał od nas ciastek, ale pani widzę, że... Pani zadowolona. A, no to super, no. W końcu się uśmiechnęła pani, bo mało uśmiechnięta była. Ten chłopak jakoś chyba nie sprawia, że się pani śmieje. Potwierdzam. Kapitan się lekko zdenerwował, powyrzucał teraz te kołki za burtę, bo tutaj leżały. Wziął się za sprzątanie pokładu, bo z tyłu to tutaj naprawdę jest syf, sporo jakiejś ziemi, sporo błota, a tutaj wszystkie majtki chodzą i nie sprzątają tego. Takie błoto tutaj jest, no i zawsze się chodzi i te błoto się roznosi, a tą stronę już posprzątał, patrzcie. Pięknie Już to teraz. ładniej wygląda, tak. Bo była taka już tutaj... No tak, tu się No chodzi, tak, zobaczcie, no. ja chodzę i cały czas to się roznosi tutaj, a później wiecie, po całym pokładzie później dalej. Czekając na obiad, bo pewnie będzie za jakieś pół godziny, bo tak podają jest po 11, ja tak podaję od 11 do 12. Zjem sobie jedno jajo na twardo, bo ugotowane mamy, widzieliście? O, z majonezem. Właściwie mówiłam, że już czekasz, że miałam zrobić tobie jakieś śniadanie, coś, ale że czekasz na obiad, a teraz zajadasz się jajem jednak. Tak, więc jedno jajo nie zaszkodzi. Kolejne delfiny tutaj, ale pięknie. O, tam kolejne. Ale świetnie, teraz blisko, mam nadzieję, że zaraz gdzieś tutaj wyskoczy. No, dawać koledzy, koleżanki. O, jak pięknie, 3 naraz wyskoczyły. Ale pięknie. Tu są 3, Mari, gdzieś tutaj. No są Tutaj, w tej- tak, tak, one tak. skaczą 3. Ale jakieś malutkie były. Gdzie wy jesteście? Tam O, poszedł. tam były. O, są. Ale pięknie. O, Po kilka wyskakują. No chyba tak szybko tam płyną, równo z nami. W takim razie nie szybko. No, dawać. o Jezu! Pięknie, o! Ale fajnie. Świetne są, naprawdę świetne są. O! Mari odpoczywa, ja idę przynieść jedzenie w nasze pudełka. Wczoraj rozmawialiśmy z kapitanem, podobno wieziemy tutaj ponad 200 tych tuk-tuków. Oni na to mówią mototaksi, a już idę na dole, jestem odebrać nasze jedzenie i widziałem, że rybę podają. Wczoraj była ryba, średniawka była ta ryba wczoraj. Zobaczymy, jaka dzisiaj będzie. Oczywiście będzie ryż i rybki. Widzę, tam już załoga też zajada. Wyglądają jak piranie, ale to nie są piranie. Jest też fasola, dobra, już kolega też dał banany. Jest i ryba, jest fasola, ryż i do tego banan. Banan jest codziennie. Mari za rybkami to tak średniawka. Pirania. No to ta, co złowiłam? Pirania na obiad z bananem i fasolą. Smacznego w takim razie. No to ja się biorę sobie ranie ziemniaków. Od razu. No nie chcę. To jednak. widać, że będzie sporo ości, tak mi się wydaje, w tej małej rybce. Dobra, ja Choć spróbuję piranii po nie skubie. jedliśmy, no właśnie. Więc Ale to nie może... pirania. A, już myślałam, ale mnie wkręciłeś, no.
Nie, no tak wygląda jak ta, którą złowiłam. Podobnie, no, No. też myślałem, że tak, ale nie. A, no dobra, no ale ja podziękuję. Ostatnio mi to nie smakuje, wolę te nasze ziemniaki z jajkiem. Ale to jeszcze może za chwilę, bo dopiero co kanapkę zjadą. Mari nie chciała swojej piranii, więc oddała mi swoją. Żartowałem. Kiedy żartowniś dzisiaj, no. Ale tobie rybkawica smakuje, choć dał mi kawałek Marcin do spróbowania i dzisiaj całkowicie inaczej smakuje niż ta wczorajsza. Nie jest słona, jakby faktycznie taka świeża ryba Jak zrobiona Dorsz, bialutka ryba jak dorsz, tylko z rzeki. na rzeki. I w sosie jakimś takim delikatnym, że nie jest jakby zrobiona na patelni na tłuszczu. Duszona jest, Duszona, po prostu duszona w dokładnie. takim sosie, Mhm. w wodzie i dorzucił pewnie jakiś tam przypraw, trochę warzyw może, a ostatnio była taka jak z beczki śledzie, po prostu słona, niewypłukana. Dla mnie to w nie ma jej ogóle smaki. smakowało jak śledź. No. Jak śledź. Śledź z rzeki. Może mają śledzie. Jak delfiny mają, no to śledzi będą nie mieć. No, wszystko możliwe. Jutro, moi drodzy, schodzimy już z tej barki, dopływamy do portu, a wiecie, że jak marynarz dopływa do nowego portu, no to wiadomo, że idzie w miasto i musi bardzo ładnie wyglądać, więc ja też muszę doprowadzić się do porządku. Ogoliłem się już i no, po prostu kleję się cały i ta cała moja broda, która zleciała, przykleiła się do mnie, ale idę się teraz wykąpać. Oczywiście woda z rzeki. Czas na prysznic. Ostatnio się kąpałem w prawej, prawa wolna, też idę do prawej. Prysznic jest tu, oczywiście ta woda z rzeki leci, kibelek tak wygląda. No nie ma też żadnych wieszaków, więc trzeba sobie jakoś radzić. No ja już mam tutaj sposób nawet. O, kładę płyn, a ręcznik wieszam tutaj, bo ta rurka jest najczystsza z tego wszystkiego. 5 minut i wykąpany, a teraz wam coś jeszcze pokażę. Widzicie ten cypel na środku? Tak, to jest po raz drugi zmieniamy rzekę. Płynęliśmy Amazonką, płynęliśmy Marignon i płyniemy jakąś Huala Lala, coś tam, zapomniałem nazwę. Także drugi raz zmieniamy rzekę i teraz będziemy płynąć. I tu za jakiś czas powinien się zmienić kolor. Przynajmniej tak to wygląda na Google, jak patrzę na mapę. Ale nie widzę, no na razie brązowa. Zobaczymy jak będzie dalej. Mój kolega sternik powiedział mi, że ta rzeka się nazywa Ładziala. Na mapie było to widać i gołym okiem też widać, że jest dużo węższa niż Amazonka czy Marignon. Zresztą widać nawet tutaj brzegi, bo jest nisko ta woda. Tutaj nawet widać, że widzicie jak będzie wyżej, no to wszystko będzie zakryte. Zobaczcie z tyłu, jaka tutaj wąska. Zakręt niezły był z jednej i z drugiej strony. Patrzcie, tutaj płyniemy już bardzo blisko brzegu. Dobra, idziemy teraz z drugiej strony i patrzcie, piękny widok. Teraz można trochę więcej podziwiać, bo te brzegi są bliżej siebie i czy w lewo, czy w prawo spojrzymy, no to widać oczywiście dżunglę, nic więcej i trochę ptaków. No i czasami tam delfin wyskoczy. Jeszcze kawałek i będziemy zrywać świeże banany. Wygląda na to, że ktoś będzie się dosiadał. Zaraz sprawdzimy. Albo jakiś towar. Jest nasz sternik, zwolnił. I co, jakiś plecak widzę. Czy pani będzie płynęła z nami? Na to wskazuje. Pudełko też jest na jedzenie, w razie co. Plecak, no tak, będzie pani z nami płynąć. Butla z gazem. Piątka chciałem powiedzieć, to chyba 20 na wodę tutaj z boku. I jeszcze coś pani bierze. Co jeszcze z nami pojedzie? A, arbuz, jakieś wiaderko. Arbuz do jedzenia, wiaderko na rybę, jak pani złapie coś. Teraz najtrudniejsze, wejść na łajbę. No tylko, żeby pani nam tutaj nie spadła. O, bo burta wysoko. Kolanem? Jest? Jest, na spokojnie. Brawo! Ten mały to wygląda na syna, pomachał mamie i odpływają. Ciao! A za nimi tam piękna, kolorowa wioska. Padłem na świetny pomysł, moim zdaniem oczywiście. Kapitan coś tam laskał, mówi nie, tylko tutaj pół godziny stoimy, bo teraz dopływamy do jednej takiej wioski, spora wioska. I rzeka płynie tak, że rzeka płynie właśnie tam dalej, tak naokoło. A co się okazało, że tutaj, gdzie my teraz wysiadamy i tam właśnie dalej, jak ja się przejdę, to około ponad godzinę, godzina 20, ale wezmę też może taksówkę, żeby raczej mototaksi, czyli tuk-tuka, żeby było szybciej. I tak jak wam powiedziałem, moim zdaniem to jest dobry pomysł. Kapitan coś tam laskał, ale sternikowi tu przetłumaczyłem, pokazałem mu na mapie, że ja tam będę, on mówi, że za 1,5 godziny tam gdzieś będą, więc ja mówię, że ja za 1,5 godziny będę właśnie tam i żeby tam nie odebrał. On mówi, że nie ma problemu, więc mam nadzieję, że na dole mnie kapitan nie zatrzyma. Więc myślę, że odbiorą mnie gdzieś za 2 godziny, bo ponoć postój tutaj będzie pół godziny. Tutaj nie widać, że to jest spora miejscowość, bo tych domków tutaj dosłownie jest kilka tam, w tamtą stronę i tutaj. Ta miejscowość się ciągnie bardziej tam, o właśnie w tamtą stronę. No i ja w tamtą stronę, no dość prosto będę musiał się kierować, a oni muszą zrobić takie kółeczko. Tam zakręcą sobie, no i tak on powiedział, no z 1,5 godziny, więc o, tu już widzę jakieś sklepy i bary przy samym porcie, no to ja lubię. I to nie jest tak, że te miejscowości
tutaj są odcięte od życia, odcięte są drogi, bo nie ma dojazdu, ale internet, tutaj wszystko działa. Ja teraz w telefonie mam, bo mam peruwiańską kartę, no to śmiga LTE internet i to bardzo dobrze. Na łajbę obok chłopaki ładują skrzynki. Wydaje mi się, że są skrzynki na kurczaki. Oni w tych skrzynkach właśnie wożą małe kurczaki do tych wiosek. Ja już słyszę muzykę, wy pewnie nie, ale zobaczcie, skrzynki piwa, oczywiście puste, trzeba je teraz załadować na którąś barkę, a jak słyszę muzykę, to znaczy, że gdzieś tam jest jakiś bar. Aczkolwiek tutaj jest trochę tylko, ta miejscowość jakby się lekko kończy i dopiero dalej jest większe miasteczko. A my tak przybijemy, że nie, że będziemy stać tutaj prosto z tą barką, tylko tam prosto na te schody. Ja wychodzę, jeszcze pewnie wrócę tu szybko, bo zrobię jakieś zakupy, wodę kupię, jakąś maricę. Zobaczę, co tutaj można kupić w ogóle, żeby tutaj daleko też nie chodzić. A wyjście, no deski nie dali, trzeba po prostu tutaj, o, jeszcze za kija się nie złapią. Trzeba tutaj, o, po brzegu, ja w tych klapeczkach, a tu są schody jeszcze takie zrobione przy schodach, więc tu wejdziemy po tych schodach i zaraz najwyżej wrócę. Kolega mówi, zrób mi zdjęcie, a ja zrobię koledze wideo. Piąteczka. Widać też już lekka bombka. Jest też jakiś sklep tutaj. Zaraz się rozejrzę. Wioseczka nie za duża, raczej nie za duża tutaj, tak jak wam mówiłem. Tu jest kilka domów, sklepów, tak jak wam powiedziałem, później coś się zaczyna, ale są jakieś też sklepy, tutaj widzę restauracje. O, tu kolejny, proszę bardzo. Relaksik sobie chłopaki robią. Sklep trochę większy. Robię sobie takie szybkie zakupy w sklepie. Woda gazowana, 2 Coca-Cole. Pani tutaj pakuje w reklamówkę. Marika też w sumie idzie w tą stronę, więc dam jej reklamówkę. Tu mój kolega z początku sprzedaje, nie, żadne owoce, chłopie, 2 popcorny biorę. Si, tak, biorę, nie mam gdzie schować, najpierw resztę muszę wziąć. Dyszka, dobra, ja tam sobie położyłem. Bomba jest już. I to mi się podoba. Kolega jeszcze mnie tutaj zawołał na łyka serwesy. Salut! Oddałem Marice zakupy i popcorn. Mari wraca na pokład. Senior! Pamiętaj tam o mnie, sternik. Dobra, ja idę. Jedyne, czego się obawiam tutaj, to będzie ciemno już, jak ta barka będzie tam. Będzie godzina 20. A jak jest ciemno, to za bardzo nie widać. Więc ja będę musiał krzyczeć albo dawać jakieś sygnały latarką, żeby mnie odebrał. Więc chyba muszę sprawdzić, jak jest SOS, bo sternik to raczej powinien wiedzieć, jak jest SOS. Tutaj przypłynęła barka z jakimiś beczkami i patrzcie, te beczki są pełne. Bo tak to by pewnie lżej to było nosić. I ludzie ciągają to po linach. Wyobrażacie sobie? To wygląda, jak ludzie kiedyś budowali piramidy. Zresztą ja uważam, że to nie ludzie zbudowali piramidy, ale właśnie tak, że kilka osób ciągnie tą beczkę, a kiedyś niby ciągali te głazy. Dziewczynki jak zaglądają Marcinowi do drona. Ciekawe, co tam ma. Dobra, ja idę z tego miejsca, bo widzę tutaj kapitan się kręci, zaraz będzie mnie tutaj zaczepiał, bo ja nie do końca wiem, czy on zrozumiał, o co mi chodziło, bo jeszcze bez internetu mu tłumaczyłem moim hiszpańskim. On mówi tylko pół godziny, więc mu pewnie chodziło o to, że tutaj pół godziny. Dobra, ja spadam. Złapał mnie kapitan i jakiś tam jeszcze gościu, wytłumaczyłem mu, on tak... Otro tam coś tam mówi, a ja mówię tak. Ja mówię, dobra, idź, no to dobra, idę. Więc na początek wezmę sobie jakieś piwko na drogę. O, widzę tutaj też było jakieś menu na obiad. Pewnie tak, ale już nie ma. Dobra, biorę piwko, coś w mieście jeszcze może zjem, może lomo soltado gdzieś złapię. Tam mnie jeszcze lokalni wołają, mówią, ej, twoja łódka odpływa, bo moja łajba już odpływa. Jak widzicie, teraz się zatrzymam. Ona zaczęła się ruszać, ta duża z tyłu. Tutaj dalej wciągają.
No i teraz do przodu popłyną, no ale ja idę dalej, no oni to myśleli, że ja zostałem. Okej, to jeszcze podejdę w sumie bliżej, pokażę wam tą łajbę, która odpływa tam Marika, zaraz zobaczycie, o. Tu łajba, widzimy się za 1,5 godziny. Marika pozdrawia. Dzisiaj wyjątkowo piękny zachód słońca nam się robi. Właśnie odpływamy z tej mieściny. Marcina zostawiliśmy. Nie wiem, czy jeszcze go będzie gdzieś widać w tym porcie, czy nie. Gdzie on jest, czy nie ma? A jest. Coś tam jeszcze nagrywa. O, jest i Marcin. O, tam widać go teraz. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kapitan o tobie nie zapomni. Ciao. Ciao Marika! Ciao. Chłopaki jeszcze tutaj sobie podśmiechujki robią, bo ja krzyczałem Marika, a wiadomo co w języku hiszpańskim znaczy Marika, tak? No dobra, wracam tam, dobra, idę powoli, wezmę co mam wziąć i idę powoli na drugą stronę. My płyniemy do tej miejscowości Yurimaguas, ale widzę, że stąd też odpływają szybkie łodzie, więc stąd to ja podejrzewam, że jest jakieś 3-4 godziny szybką łodzią, a my dopłyniemy no pewnie za jakieś 12-15 godzin. Piwko wziąłem z szklaneczki, też zimne, pani tutaj ma w lodówce, full service. Dzisiaj na kolację mam wrażenie, że jest trochę mniejsza porcja, ale już świeże kurczaki widziałam są na dole. Choć to nasz dzisiaj ostatni dzień, więc w sumie nie wiem, chyba że dla nich na obiad jeszcze albo na śniadanie. I w ten sposób, że Marcin opuścił łajbę, ja stałam się tutaj atrakcją. Każdy pyta, a ty nie poszłaś, a ty sama zostałaś, a ty coś? I jestem zagadywana przez każdego, kto tutaj teraz został. No i mają też niezłe podśmiechujki, mówią, skoro zostałam sama, a tutaj on też jest sam, no to że musimy skorzystać z tego czasu, który jesteśmy teraz na łajbie. Inni mówią, a no to po niego już nie wrócimy, po Marcina. Mają teraz ubaw trochę. A ja, no co, siadam na hamaku, relaksuję się, zjem kolację, no tak, to już kolacja w sumie. No i później myślę, że z Marcinem jeszcze ziemniaki ugotujemy, bo w końcu jakoś ja tą kanapką dzisiaj, no tak, cały dzień na jednej kanapce, którą widzieliście, do tej pory nic więcej nie zjadłam. Także teraz zabieram się właśnie za tę naszą kolację, a później jeszcze myślę, że z Marcinem coś ugotujemy. Szybkie piwko z miejscowymi i lecę, bo tutaj jest tak, że jest droga, w sensie rzeka. Jedna idzie tak dalej, a druga idzie tutaj na mapie. Podejrzewam, że dzisiaj jest stan rzeki niski i ona będzie musiała płynąć tam dalej. Więc muszę iść kawałek. W razie jak będzie płynęła tym bliższym, to muszę być już, wiecie, trochę bliżej tego punktu, który mają mnie odebrać. Jak oglądaliście nasze odcinki wcześniej z tej podróży, no to pytałem o tą łódź. Ta łódź tutaj będzie o 10 w nocy i ona dopłynie pewnie o podobnych godzinach albo trochę wcześniej. Myślę, że trochę wcześniej niż my. Więc no macie tutaj jakby dwa sposoby podróżowania. Szybko i wolno. My wybieramy wolno, bo więcej się zobaczy, więcej się przeżyje. A tak siedzicie w takiej skorupie i tylko jest bam, 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 bam po falach, więc ja polecam właśnie, o. Myślałem, że coś pies tu jeszcze robi. Ja polecam te wolniejsze łodzie. Więc ja już idę, pokazuje mi na pieszo godzina 13, bo godzina 13, więc na pieszo, bo jeszcze pewnie będę się zatrzymywał. Na pieszo na stówę się nie wyrobię, więc pewnie będę musiał sobie wziąć mototaksi. Tam jak widzicie dalej jest rzeka, ale jak ta rzeka się podniesie, no to te tereny też się robią bardzo podmokłe. I tutaj ludzie mają swoje chaty na takich palach. No patrzcie, w takich miejscowościach. Są ludzie, którzy mają lepsze domy, na przykład tutaj też jest trochę murowany, ale te z tyłu, no to no widać, że tutaj jest bieda. To też jest dobre, chłopaki grają w karty. No w karty grają oczywiście za kasę. Ja mówię, na to gracie? Ja mówię, nie, że to dla dzieci jest. Gracias. Idę sobie przez te miasteczko i widzę, że niektóre tutaj domy to tak jak w Polsce 50-60 lat temu. Tutaj widzę wylewka jest, nawet jakaś terakota położona, płytki, ale niektóre chaty no to po prostu jest ziemia. I kiedyś też tak było na terenach zachodniopomorskich. A jeszcze patrząc na wschód, no to myślę, że tam dużo później było dopiero coś tam takiego porobione. Pani jeszcze tutaj sprzedaje maiz i to nie jest banan. Właśnie ostatnio o tym trochę czytałem i czasami zawijają w banana, a czasami zawijają w liście kukurydzy. I moim zdaniem to jest kukurydza. I pani ma tylko tutaj tamale z samą kukurydzą. Także no takie słabe dla mnie, czyli to kosztuje jednego sola, złotówkę. Tutaj mają podobne i te kule. Tego jeszcze nie jadłem. Nie wiem co to jest. Señorita, ¿qué es te? Panes de arroz con pollito, pita, de choclo, maíz So, choclo, tamales. tamales. Tamales también? Este es pan A, con arroz. con arroz, Czyli po prostu tak, tu jest liść banana i tu jest ryż z mięsem, z kurczakiem, a tu jest po prostu sama taka pulpa zrobiona, coś jak kaszka manna, tylko że z kukurydzy. A tutaj jakiś polityk, bo poznaje po tych barwach i tych symbolach, więc jeździ tutaj z głośnikiem i tam mówi, jaki on jest dobry pewnie, a chłopaki jeszcze tutaj mają warsztat i naprawiają te wszystkie mototaksi. Chłopaki, tutaj przepraszam, o, jak trzeba to i samochód naprawią, jak samochody tu jeżdżą, to już wiadomo, że to jest naprawdę bardzo duża miejscowość. No wyposażony,
Nawet spoko. I to jest piękne tutaj. Domy z drewna, z desek pozbijane. Tutaj bananowce. Patrzcie, rosną sobie jak u nas kiedyś jabłka. I dalej następne chaty. No ta już na przykład ładniejsza, murowana. Jedna, druga. Mają też bar na tej wiosce. Dobra, będę mówił wioska, ale to miasteczko już jest na pewno większe niż Rokosowo, tam gdzie ja mieszkam. Patrzcie, jakie flaszeczki tutaj. Normalnie wchodzi się do domu po prostu. Flaszeczki są 20 soli. Co to? Jakieś wino lokalne? Dobrze, bo ceny są. O, te wino znane nawet w Polsce. Quanto cuesta? 50? 50 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy mało w Polsce. Jak znacie to wino, bo na stówę to jest, bo ja kojarzę to w Polsce, możecie dać znać, ile takie wino kosztuje. Dobra, co my tu jeszcze znamy? Znamy, 80 kosztuje. To myślę, że w Polsce taniej coś takiego kupimy, ale takie jakieś whisky, co to jest? All Times Special Whisky, ale ceny 32 zł, patrzcie. Litrowa łycha. No to są normalnie dobre ceny. 35. Wiadomo, że nie wiadomo co to jest, ale whisky 32 zł, 35. Tutaj kolejny supermarket, sklep, ale to już taki bardziej na, chciałem powiedzieć na palety, ale nie na palety, tylko na takie większe, na kartony. Tutaj patrzcie, ciastka jakieś, pewnie nie wiem co tam wszystkiego jest. I tam oleje, tutaj cały worek ryżu można sobie kupić. Zresztą nawet widać, cała zgrzewka, tu nie podają na sztuki, tylko na przykład cała zgrzewka 37 soli, czyli 37 zł liczymy 1 do 1, bo jest bardzo mała różnica. Pokazałem już Wam kilka sklepów, tu jest kolejny, umówmy się, że nie będę Wam pokazywał wszystkiego, no bo tutaj podejrzewam, że na całej trasie są takie sklepy i będzie podobnie. Jak będzie coś ciekawego, jakaś restauracja albo coś przykuje moją uwagę, to ja Wam to oczywiście zaraz pokażę. Oczywiście też bym coś kupił do jedzenia, tak jak Wam wspomniałem, ale piękne kolory się robią z przodu. Tu w ogóle jakiś sklep inny, to jakieś części nawet, oleje. Kurczę, no ta miejscowość mnie zaskoczyła tutaj. Co ja mu powiedziałem? Tak, a może właśnie, lomo soltado bym zjadł. Jak będzie to biorę. Oczywiście jak będzie w dobrej cenie. Mam też dobre tempo, bo jak widzicie dość szybko idę. Mam nadzieję, że widzicie. Jak nie będę musiał brać, to nie będę brał tego mototaxi, bo wiadomo, że jak będę szedł na pieszo, to więcej zobaczę, więcej przeżyję. Bo akurat mam podgląd na to, stanę tutaj, bo tu jest lampa, mam podgląd na to, bo Marika mam Mariki telefon, gdzie jest i widzę, gdzie Marika płynie. Więc tak mniej więcej mogę sobie oszacować, kiedy oni będą tam i kiedy ja tam dojdę. Jest już dość ciemno, więc umówmy się, że ja będę pokazywał Wam tą przednią kamerę. Oczywiście chodziło mi, że ja będę pokazywał tylnią, a przednią nie będę pokazywał, bo wtedy wychodzą dużo większe piksele wieczorami. I tak, sprawdziłem, ile mieszkańców mieszka w tej miejscowości, więc w tej miejscowości mieszka od 14 do 15 tysięcy mieszkańców, więc to już jest takie miasteczko. I pierwsza osada tutaj powstała w 1670 roku około, a zarejestrowane miasteczko było w 1850, więc to jest około 180 lat później, po tym jak powstała tutaj jakaś osada. Jak siedzi pani przy jakimś stoliku i są jakieś tutaj, nie wiem, nawet wiaderka, beczki, czyli coś pani ma jakiś biznes. Czyli co pani tu sprzedaje? Aha, są owoce, pani skrobie tutaj owoce i sprzedaje sok. Też można kupić obrane te owoce. Lody ostatnio jedliśmy z tego. Jak myślicie, że to jest koniec świata, to teraz was zaskoczę. Apteka, tu jakiś elektronika, można sobie telefon doładować. I co, moi drodzy? Jak ktoś chce formę robić, to nawet w amazońskiej dżungli zrobi formę. Widać tam, patrzcie. Dziewczyna robi pośladki teraz. Eko Hospedaje. Tam jest napisane, musimy uwierzyć. Nie wiem, czy tam widzicie. Hotel jest. Tu widzę, że dochodzę na jakąś główniejszą ulicę. Patrzcie. Trawka przystrzyżona, jak na jakimś angielskim osiedlu. Pięknie wszystko wygląda. Sporo tuktuków. Hospedaje. Następny sklep i hotel. Tutaj tyle tuktuków, to coś tutaj musi się dziać. Tam jest jakaś sala, więc może jakieś spotkanie. A, tu dzisiaj jakieś chyba dni wyborów, albo po prostu jakiś polityk przyjechał, bo wszystkie tuktuki tutaj są udekorowane w te flagi. O, tutaj kolega w garniturze, ładnych spodniach, to też pewnie jakiś lokalny polityk. No coś tam się musi dziać, na pewno. A, tutaj widzę jakąś restaurację po drugiej stronie. No i zaraz sprawdzimy ceny, ile tam kosztuje coś z takiego grilla. Nie jesteśmy już też aż tak daleko od miejsca, gdzie są drogi. Kurczak. Quanto cuesta? 12. 12 zł taka ryba. Pewnie z ryżem, tutaj z dodatkami. O, quanto cuesta pollo? 6 soles. Con arroz? A kocio, 8 zł pollo, pierś z kurczakiem, z ryżem. To dobra cena. Tutaj są ludzie, tutaj się to dzieje, ale czy to na tyle się tutaj dzieje, żeby tyle tuktuków to było? Tam kolejne sklepy i powiem Wam tak, widzę po mapie, że... A tutaj co? Jakieś jedzenie, ale zamknięte. No dobra. Powiem Wam, że widzę po mapie, że ja jestem w 1/3 i łódka jest w 1/3. Jakbym szedł po prostu prosto i szybko, to pewnie bym zdążył. Nawet by pewnie poczekali, jakby trzeba było, ale ja myślę, że coś tutaj jeszcze sobie się pokręcę. Tym bardziej, że są jakieś sklepy. Może coś tutaj sobie na szybkości wypijemy. Zaraz zobaczymy.
to dzięki tej antenie jest tak dobry internet, tutaj jakiś w ogóle markecik. No zresztą wiecie, ja już przestaję też się trochę dziwić, no bo skoro tutaj w tej dżungli mieszka 14-15 tysięcy osób, no to muszą być rzeczy, przecież nikt tutaj nie będzie pływał tam po kilkanaście godzin, żeby sobie coś kupić, więc takie rzeczy muszą tutaj przypływać. Ten budynek mnie zaciekawił. O, pani tutaj widać po kolacji. Zobaczcie, co tutaj jest. Biały budynek Somos Peru. A, to też jakiś polityczny chyba budynek, bo to są barwy te polityczne, które tutaj się reklamują. O, zresztą koszulki widać. A, no i wszystko jasne, pewnie było to jakieś wystąpienie jakiegoś lokalnego polityka, który się chce dostać do koryta. Ale dobra, tam dalej jakby jakaś impreza, w sensie polityczna jest zrobiona, ale mnie to teraz tu nie interesuje, idę dalej. Tutaj widzę, że buduje się kolejny hotel, przynajmniej tak mi się wydaje i tu nawet jest napisane, że jest hotel, ale to nie wiem, czy nie jest już hotel jakiś działający właśnie kawałek za tym, albo to będzie po prostu jakaś jedność. Patrzcie, jest Wi-Fi, 24 godziny, numer, patrzcie, jakbyście chcieli być tutaj w tej miejscowości, piszcie po prostu, umawiajcie się na cenę i będziecie sobie tutaj mieszkać. Fajna sprawa, zaraz zobaczymy. Ej, patrzcie, po tym korytarzu widać, że te warunki wcale nie takie złe. Jak ja sobie tak przyrównuję, powiedzmy, moje miasto powiatowe Świdwin, pozdrawiam wszystkich ze Świdwina i okolic, no to w Świdwinie raczej jest mniej miejsc do zjedzenia, takich z grillami, albo żeby ludzie cokolwiek sprzedawali, niż w takim Peru, albo w takiej dżungli, patrzcie, no bo tutaj kurczaki, ostre sosy, wszystko już ugrillowane, można sobie tylko po prostu podgrzać. Tutaj są te tamale z ryżem, zapomniałem nazwę, no i widać, ktoś sobie już siedzi i zajada. O, ale to jeszcze wam pokażę, patrzcie, tego nie widziałem. Tutaj też ktoś coś sprzedaje, ale już nie to, nie będę wam już teraz pokazywał restauracji, ale dobra, jeszcze śmigniemy. Czyli kurczaki, wszystko wiadomo. Tam impreza, muza gra, dzieciaki się tutaj chowają cały czas. Jest coś, o, to jest ciekawe, zaraz zapytam co jest. I co? Stadion, patrzcie, są trybuny, można w piłę grać, w koszykówkę. Paparejena, czyli nasze ulubione ziemniaki z Peru, biorę złoty 50, czyli 1,50 sola kosztuje. Powiedziałem pani, żeby mi podgrzała, pani mówi, że z kurczakiem i z warzywami. Albo dobra, biorę jeszcze jednego maricę. Ja swojego ziemniaka zjadam tutaj, do tego jest jeszcze ostry sos. Biorę się za jedzenie, a mariki na wynos. Ostra cebula. Nie do końca jeszcze ciepły w środku, ale jak to ziemniaki. Peruwiańskie paparejena wolę bardziej i są bardzo dobre od tych kolumbijskich, bo kolumbijskie są w jakimś cieście. Trochę się pokręciłem, ale wróciłem jeszcze na jedną kulkę z ziemniaków, bo była taka dobra. Właśnie minęły 72 godziny od wypłynięcia na statku. Oczywiście jesteśmy troszkę dłużej, jakieś ze 4 godziny dłużej, ale tak, 72 godziny na łodzi w ruchu. Jak sobie teraz pomyślę, 3 dni tutaj spędzone, fajny czas i dzisiejszy dzień taki był energetyczny, w sumie dużo się nie działo, ale fajnie spędzony i dzisiaj taki totalny relaks. Jak wczoraj był taki dzień no trochę już zdenerwowania i zmęczenia, no to dzisiaj nowa energia. Jeszcze bym mogła tak z 2 dni tutaj zostać. Muszę zacząć myśleć tutaj o tuk-tuku, albo może jakieś okazje złapię, bo tu też często motorami jeżdżą, więc zaraz się zastanowię. Tak z moich obliczeń to 45 minut, 50 i będą tam po mnie tą barką, a ja mam jeszcze około 50 minut, więc no musiałbym biec, żeby dojść na pieszo. Mam jeszcze 3 km do miejsca spotkania, także biegnę. No może mi się uda, zobaczę. Tam później jest taka droga, że tylko droga, nie ma już miasta, więc no nie wiem, czy one będą tam w ogóle jeździć, te tuk-tuki, więc muszę to sobie tutaj rozważyć, czy ryzykować, czy po prostu brać coś. Rozmawiałem z jednym chłopakiem z tuk-tuka, mówi, że tam nie jedzie, więc ja tutaj muszę trochę podbiec, bo jak ktoś tam w ogóle, nie wiem, czy tam w ogóle będzie można to jechać, to ale numer. On mówi, że w tamtą stronę powinienem iść. Ja wiem, że w tamtą stronę, że tam wysiadłem, ale ja mówię, że tutaj, bo ta łódka płynie. On mówi, że nie, że on nie jedzie. Ale numer, dobra, ja tu się biorę za biegnięcie. Jeszcze klapki mi się rozwaliły, dobra. Zasuwam na boso, ale jajca. Dobiegłem do jakiegoś parku. Park, kościół. Ale ten kościół jakiś nieoświetlony, widać taki bardziej nowoczesny. A on tu nie chciał jechać, bo tu nie ma drogi. W sensie, no nie ma tego, co tutaj jest wylane, tej betonówki. I on mówi, że tu nie jedzie, ale może tam dalej jakaś gorsza. No nic, ja dalej na bosaka cisnę, bo te klapki mi się cały czas rozpadają. Cisnę dalej, ale chwila odpoczynku. Chwila spaceru. O matko, no jeszcze z 2,5 km. Tutaj jakaś impreza, urodziny pewnie jakiegoś dzieciaka. Tam kolejne boisko, taki orlik. O, siatkowane. No pięknie. A tu kolego, dasz przejść? Da przejść. Teraz dopiero patrzę na mapie, że ja muszę skręcić. Muszę przejść 2 ulice
tutaj w lewo i dopiero w prawo, więc może właśnie tamta ulica będzie taka zrobiona. Ale jazda. Tutaj te boisko oświetlone nawet, patrzcie, pięknie to wygląda. Tutaj jest jeszcze kawałek miasta, a ja mam skręcić tutaj w tą ulicę. Kurna, nic nie ma. Tam jakieś światła na końcu tylko widać. Jakieś węże, skorpiony. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wychodzi w nocy, bo ja dalej na boso cisnę, bo muszę biec cały czas. Ale numer. Co za przeprawa jeszcze. Jakieś błoto jeszcze tu wpadłem. No dobra, nie ma wyjścia, ja pierniczę. Muszę cisnąć przez te błota. Tu kolega mnie zatrzymał, jakiś mówi: gdzie kolego idziesz? Tutaj nie idzie, tutaj nic nie ma. W sensie, po prostu taka droga pewnie dochodzi do rzeki. Mam nadzieję, że dochodzi, bo na mapie jest. O ja pierniczę, kurde. O matko, boso przez świat. No mam nadzieję, że dochodzi, bo na mapach wiecie jak to jest. Na mapach, tym bardziej, że ta rzeka jest. Na mapach to sobie ona jest, a w rzeczywistości w ogóle te koryto rzeki jest inne. Ale sobie wyrobiłem numer. Mam nadzieję, że oni dopłyną tą łódką w ogóle do tego brzegu, żebym mógł to... Oż kurwa mać. Ja pierdykam. Dobra, cisnę dalej. Tutaj jeszcze jakieś domki, 1, 2, 2 lampy. Z tej strony też jakieś takie domy, ale tutaj nie widzę, żeby coś było. Jeszcze mam 700 metrów. Jest jakiś chodnik zrobiony. Mam nadzieję, że ten chodnik właśnie do tego portu, tam jest napisane, w ogóle droga tak się nazywa, że to jest port, ale w ogóle tam nie ma żadnej pineski, nic, że to wygląda jak port. Nie wiem, czy ta droga po prostu gdzieś tam nie nazywa się ze względu na to, że idzie w tamtą stronę tamtego portu. O kurna, tu porozwalane wszystko. Sam krawężnik został. Ole numer, kurna mać. Dobra, to chyba lepiej pójdę na drogę, bo tutaj... O kurna, wy tego tutaj nie widzicie. Tutaj same błoto. Dobra, ja idę drogą lepiej, bo nawet lepiej dla nóg, bo tutaj niż po tym betonie tutaj biec. O matkoska. Został sam chodnik, drogi nie ma, ale tuk-tukiem dałby radę tutaj. Aczkolwiek nie widzę nikogo, żeby ktoś tutaj tuk-tukiem jeździł. Może właśnie tutaj nie wjeżdżają tuk-tukami. Tutaj jeszcze jakieś domy, też boisko, bramka jest, lampy się palą. Kurczę, ciekawe kto to płaci za ten prąd w tej dżungli. Ostatnia lampa i teraz już dupa, ciemno. Tutaj też jakieś kable jeszcze idą, nie wiem co oni tutaj mają. Czy jakieś telefony, czy co. Ale numer. O kurde, wy tego teraz pewnie nie widzicie. Zatrzymam się na sekundę. O, i widzicie teraz trochę gwiazdy, widzicie? Piękne niebo. Tutaj, o, tu będzie chyba lepiej widać. O, no trochę widać. Dobra, bo jest tak ciemno tutaj, że te gwiazdy w ogóle na całej rzece, w całej Amazonce, bo tutaj jest bardzo mało światła. Te miejscowości są... Kurwa, znowu jakieś kałuże. Te miejscowości są bardzo małe. A, no to ja już wiem, dlaczego on nie chciał tym tuk-tukiem tutaj jechać, bo... No jak tam, dla upartego by dał, no ale pewnie by skasował 100. Okej, dobra. O matko boska. Jeszcze jakieś kałuże tutaj. Dobra. O kurna. No nie dziwię się, że tu nie chciał jechać tym tuk-tukiem. Chociaż na upartego dałby radę pewnie, ale tędy nie jeżdżą, bo tutaj też nawet nie ma już chyba nic. No tu jest jakaś chata, ale to może po prostu gdzieś tam ktoś się buduje. A tak to w tamtą stronę... W tamtą stronę nikt nie mieszka. Tak patrzyłem na mapie, to sama droga jest. I to pokazuje, że droga, że w ogóle samochodem da się przejechać, a to jest w ogóle jakaś ścieżka zarośnięta. A jak jest zarośnięta, to znaczy, że tutaj za wiele ludzi nie uczęszcza tą drogą. Nasze skarby stoją tak wystawione cały dzień i przyszedł właśnie jeden chłopak i mówi: kucharz pyta, czy może dostać jeden kieliszek, bo chce spróbować. Ja mówię: no dobra, jest tu kola, to masz, zrób mu. No i polał i teraz słyszę, jak się śmieją. Niespełna kilometr do rzeki. Widzę, że ten statek po prostu albo dopłynie, chwilę poczeka, albo będziemy na styk. Ale emocje. Pewnie jak dopłynie, to będzie dawał znaki, choć nie wiem, czy on do końca wie, gdzie ma się zatrzymać, bo jak taka ścieżka tylko schodzi do tej rzeki, to on nawet tego nie zauważy w nocy. Bo muszę być wcześniej, żeby dawać sygnały latarką. O kurde. Ale teraz chociaż dobra, prosta droga. Można biec szybciej, bo wcześniej to same kałuże. 300 metrów mi zostało, jeszcze widziałem tutaj, o, ogrodzenie jest jakieś, prywatny teren. Mówię, no nie mówcie, że mi tutaj coś zaraz zagrodzą. Ale prywatny teren to chyba jest tutaj po lewej stronie, a do rzeki dojście powinno być. Mapa mi pokazuje, że za 50 metrów powinienem dojść. Ale tutaj nic nie widać, tu jest jeszcze jakiś budynek, ale też nikogo nie widać. Dalej na boso. Kurczę, nawet miejscowi się nie wybierają w dżunglę na boso. Ci Indianie tak, ale tutaj to zakładają jakieś gumowce czy coś. Wcześniej jakieś oczy widziałem na drodze, okazało się to tylko ptakiem, że sobie poleciał.
50, no teraz to ja tu muszę kombinować, bo 50, żebym się w ogóle gdzieś nie zwalił, bo to różnie ta rzeka tutaj się kończy i zaczyna. 50 metrów to mogło być przy przypływach. O kurna, jakiś bagna tu jeszcze. Matko Boska. Okej. Coś tam słyszę, coś tam słyszę. Dobra, muszę gdzieś tu dojść do tej rzeki, kurna. Gdzie oni tu będą mogli zmiatać, tak żeby mnie widzieli. Ale to mój? Tak wysoko? Może i tak. Światła ma. Pokażę tutaj światła. O, pomacham im. Widzicie te światła na środku? To ja im pomacham. Może będą widzieć, że to ja. Że tu mają mnie odebrać. Te małe światła, jeszcze burza tam z tyłu, te małe światła to właśnie barka ma do mnie z jakieś 200 metrów. Matko, jak tutaj coś mnie gryzie cały czas, jakieś komary, muchy latają. No powiem wam, że 5 minut i bym nie zdążył. Marcin nam tutaj macha światłem, ale jest taka skarpa, że on nie ma tam jak zejść i teraz nie wiadomo, czy będzie miał tu pan się jak zatrzymać. Zobaczcie, a wy tego nie widzicie, ale chyba... Ale numer. No ciekawe co teraz. Jest moja barka, tylko oni tu muszą znaleźć miejsce, gdzie oni mogą podpłynąć, bo wiadomo, że rzeka to w niektórych miejscach może być płytka. Choć widzę tutaj takie spady, że to pewnie jest głęboko tutaj. No tam, gdzie oni dobiją, ja będę musiał tam iść. Tu właśnie sprawdzają, gdzie mogą się zatrzymać, ale no średnio, chyba że tam na koniec właśnie, o tam coś wyhaczyli. Może tam podpłyną. Jakąś drabinę zaraz będzie trzeba tu rzucać. Pan zapalił tutaj lampę, no i pokazuje Marcinowi, gdzie ma iść, tam zejść ma do dołu niby, ale tam są jakieś łódeczki, no i ciekawe, czy to się jakoś tak uda łatwo. Pokazali mi światłami, że mam iść tam dalej. I gdzie? Tam gdzieś dalej. Dobra, tu są. Dobra, tam gdzieś. Tu jest jakaś ścieżka, więc może gdzieś tutaj właśnie jest miejsce, gdzie można zacumować lepiej. O Matko Boska. Ale się wybrałem. Dobra, będzie co wspominać. Ach, kurna. Ale jaja. No i co? Gdzie oni tu dopływają? Oni chyba sami nie wiedzą, gdzie tu dopłynąć, bo tutaj za bardzo nie ma gdzie. Chyba, że... Ole kurna, wybrałem miejsce. A tam jest co? Tam jest jakaś łódka, barka. O kurna. O, to tam może da radę. Tam oni są. Dobra, zaraz zobaczę. Może da tutaj gdzieś przycumować, bo tu są jakieś łódki. Ale im dałem też zadanie. O, jest, dobra, tu będzie chyba, jak będzie miejsce, to gdzieś tu przycumują. No tutaj są same łódeczki, kurna, może być problem. Są tu jakieś łódki, jest też widać chyba tam z tyłu jakieś zejście do tych łódek. O, idzie. Jest. No teraz ciekawe, czy ten kierowca tutaj łajby, kierownik, nam tak ładnie wykręci. Kierownik tu ładnie kręci, manewruje, żeby Marcin mógł skoczyć. Podpływamy coraz bliżej skarpy. Jest, idzie. Idę sprawdzić, jak sytuacja. Przycumowali, dobra, ja tu patrzcie. Wpadłem tak po kolana. Dobra, dawaj deskę, chłopie, bo ja tutaj nie dam rady przez to tutaj przejść. No, najlepiej będzie. Dawaj tu jak najdalej tą dechę. Deska im spadła. Ale numer. Chłopaki już spać mieli, a im taką robotę dałem. O, osypuje się ta ziemia tutaj. No ta rzeka tutaj głęboko. No, dawaj ją tutaj. Na wprost, tak żebym mógł... Że tam mam iść, dobra. O kurwa, chłopie. Dobra, tutaj damy radę. Jest, dobra. O! Gracias! Gracias! O matko! Jestem! Ja pierdolę! No i tak to wygląda, no. Tak musiałem tutaj walczyć. Biegłem połowę trasy, bo bym się... Nikt nie chciał tu przejechać, taka droga. Matko Boska. Ale pomysł bym wymyślił, powiem wam. Zobaczcie. Czas się umyć. Tu mydło mi zostało jeszcze z prania, więc umyję się tym mydłem. Jakbyś w chlewie był. Zrobię trochę bagna, tutaj kapitan posprzątał, no ale no muszę zmyć jakoś. A później pójdę pod prysznic, bo jestem tak upocony. Zaraz tutaj szczotę widziałam za mną. Dostaniesz i będziesz mył pokład. Jak kolację podawali na łajbie, to mnie nie było i jest tutaj taka porcja. Marika mi zabrała puste butelki, po wodzie jest ryż, dosłownie ciupka kurczaka i oczywiście banan.
Marika też jeszcze nie zjadła, więc ja usmażę ten ryż z czosnkiem. Tutaj mam jeszcze cebulę. No i coś wykombinujemy z tego. Marii miała ugotować ziemniaki, ale widzę, że jej się nie chce. Czosnek usmażyłem, cebulę dodałem też kurczaka, tego co tutaj dostaliśmy. No jak widzicie, bardzo mało. No i zaraz tutaj wrzucę ryż, podsmażę go. Mój smażony ryż wygląda tak całkiem ładnie się podsmażył. Tutaj z tą lampą teraz jest ładnie, ale czasami z tym światłem tu problemy i do tego jeszcze sobie dam 2 jajka, no bo białka to tutaj bardzo mało. Teraz już mogę jeść swój ryż, bo jest kompletnie, jest ten ryż, są jajka i jest trochę majonezu na tych jajkach.